czasie, kiedy celika się maluje, nie tracę właśnie tego czasu, tylko przygotowałem kilka elementów zawieszenia i tego, co się znajduje pod podwoziem, ale też tego, co się znajduje wewnątrz samochodu do dalszej renowacji. A renowacja tych elementów polega na tym, że część z nich postanowiłem ocynkować na złoty kolor oczywiście, bo tak to wyglądało w oryginale, a inne elementy, takie jak elementy zawieszenia, most i tak dalej, postanowiłem oddać do malowania proszkowego. Przygotowanie tych elementów zajęło mi trochę czasu, no bo o ile do malowania proszkowego nie musiałem tych elementów czyścić i tak dalej, to musiałem je zabezpieczyć przed tym, żeby ten piasek nie dostał się w niepowołane miejsca i później, żeby nie miał problemów przy montażu tych elementów. I jeżeli chodzi o most, to musiałem pozbyć się z niego oleju, dlatego że prawdopodobnie przeszkadzałby ten olej podczas wygrzewania tej farby proszkowej w piecu. Mam nadzieję, że nie popełniłem kolejnych błędów, przynajmniej przy tym procesie, no ale to o tym przekonam się dopiero, jak te elementy do malowania proszkowego zawiozę i zobaczymy, czy są przygotowane prawidłowo. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Co mnie tylko martwi, że muszę wyczyścić z resztek oleju całą obudowę mostu i obudowę dyferencjału, bo jeżeli to ma być malowanie proszkowe, to nikt nam tego nie przyjmie do pieca, w którym temperatura będzie prawie 200 stopni i spowoduje, że resztki tego oleju po prostu wyciekną. Dlatego trzeba to bardzo dokładnie umyć, przed piaskowaniem zasłonić, żeby tego piachu się nie napchało do środka, więc mimo tego, że to jest rozebrane, to jeszcze sporo roboty z przygotowaniem do finalnego zawiezienia do piaskowania i malowania proszkowego. Słuchaj, przywiozłem Ci trochę gratów. Głównie to są odcyliki z 77 roku. No i elementy zawieszenia. Zależy mi na tym, żeby te elementy zawieszenia były dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. Ale przy okazji też, żeby wyglądały, były jak najbliższe oryginałowi. Więc naczytałem się o metodzie piaskowania, malowania proszkowego takich elementów. To jestem. Powiedz mi, czy te graty w ogóle się nadają do takiej obróbki, czy coś jest źle przygotowane? Jak to wygląda Twoim zdaniem? Ogólnie tak, nadają się. Najważniejsze jest przede wszystkim, żeby nie były za bardzo zaolejone, tak? Jeśli chodzi jak o... na przykład to. Nie jest za bardzo zaolejone? Jest, umyje się to wcześniej, tak? A tutaj jest most, prawda? No. Zakładam, że most jest czysty w środku. Jeżeli byłby zaolejony w środku, to nie wyjdzie malowanie. No słuchaj, no ponieważ... bo tak, trochę się o tym naczytałem i nasłuchałem, że nie może być olej w środku, bo zaraz to w piecu wypłynie i tak dalej, więc przyznaję się, myłem to benzyną kilka razy w środku, więc mam nadzieję, że tam nic nie zostało tłustego. Pozabezpieczałem też te elementy. Czy to w ogóle tego typu zabezpieczenia, żeby ten proszek się nie dostał do środka, piasek nie dostał do środka, zdadzą egzamin, czy to jest słaby pomysł? Dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Ułatwi nam pracę. Nie będziemy musieli... Taniej. Tak, nie będziemy my musieli zabezpieczać tych powierzchni. Okay. A one są bardzo dobrze zabezpieczone, bo podczas obróbki ciernej się to nie rozpadnie, wszystko nie porozkleja, bo jest przykręcone. Dobra, przykręcę to wszystko. Mam stare nakrętki, nakrętki mam i podkładki z drugiego mostu. Ich użyję, ale tylko do piaskowania, do malowania proszkowego. No to super, no to dobrze. Także jest tak, jak być powinno. To jest nadzieja, że jest dobrze. Powiedz mi, bo też miałem takie wątpliwości, na przykład, zobacz, przywiozłem sprężyny, nie? No i to jest element, który wiadomo, że pracuje. Czy to zabezpieczenie, ta farba proszkowa
może być na sprężynach, ona nie odpadnie, nie złuszczy się, nie skruszy podczas pracy sprężyny? Jak to Nie, było? sprężyna tak naprawdę pracuje bardzo niewiele. A tak na zginanie ona pracuje dużo, ale w rzeczywistości sam materiał, on się nie odkształca mocno. Okej. A farba proszkowa jest elastyczna. Oczywiście nie może być bardzo grubo nałożona, bo czym grubsza warstwa farby, tym sztywniejsza. Ale dobrze nałożona z właściwą grubością farba, nic się z nią nie stanie. Nie ma szans. Można zgiąć, prostować, zgiąć, prostować, zgiąć, prostować. Ona będzie pracować Czyli razem z materiałem. Stabilizator też nie będzie miał problemu. Stabilizator też nie będzie miał żadnych problemów. A największym ryzykiem są delikatne elementy, tak? Głównie podczas obróbki ciernej, tak zwanego piaskowania. Właśnie. A ponieważ cienka blacha potrafi popłynąć przy procesie piaskowania, wydziela się wysoka temperatura punktowo. W miejscu, gdzie ścierniwo To trze ona się odkształci pewnie, o tak? materiał Pofaluje to. i tak, i jakby jedna strona blachy nagrzewa się też trochę bardziej niż druga strona blachy i ją potrafi wyginać. Czym blacha ma więcej przetłoczeń, a tym może być cieńsza. Okej. A jakby był arkusz blachy cienkiej, no to nie byłoby szans na przykład jej wypiaskować, prawda? Czyli co, przy takich elementach cienkich trzeba mega uważać Trzeba być przy bardzo piaskowaniu. delikatnym, tak, No dobra, tak, to mam tak do i ciebie bardzo pełne delikatnym zaufanie. ścierniwem trzeba robić. Że to będzie dobrze. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo piaskowanie to mniej więcej wiem jak wygląda, bo piaskowaliśmy całe nadwozie tego samochodu, więc o tych problemach też się dowiedziałem. Natomiast o samym procesie malowania proszkowego, no bo zobacz, na przykład z takiego elementu nie wybijałem tej tulei gumowej. Czy to jest źle? Czy to przetrwa? Najlepiej, jeżeli są wybite. My możemy zabezpieczyć wnętrze przed malowaniem. Okej. Tak naprawdę nic się nie powinno stać. To znaczy zostanie wybita i wymieniona na nową, zakładam. A jakbym nie chciał jej wymienić? A jakby nie chciał, to wszystko zależy od tego, co jest w stanie wytrzymać guma. Tak? A ile I musi wytrzymać w tym procesie? To chodzi temperatura dochodzi do 200 stopni w o... piecu. Czyli o to wygrzewanie w piecu tej farby. Wygrzewanie tak? w piecu. Tak, jeżeli Okej. to nie uszkodzi gumy w żaden sposób, to nie ma problemu, to nic się nie stanie, prawda? Ryzyko jest Jeżeli takie, że ryzyko jest takie, że guma może stracić swoje właściwości w i się temperaturze. rozpadnie po jakimś czasie, zamontuje nowy Albo element będzie do samochodu. miększa na przykład później, A, prawda? i się- Nie będzie miała tej sztywności, którą mieć powinna. To Okej, no dobra, czyli co, to może umówmy się tak, że zrobicie z tym elementem, a ja zadecyduję już sobie później, czy to będę wybijał, wymieniał na nowe, czy nie. To przy okazji ta powierzchnia nie będzie... Tak, tu nie ma tłuszczu, nie ma żadnych rzeczy, więc nic nie będzie wypływać. Nic nie Czyli to, co ma zabezpieczyć lakier, zabezpieczy. No dobra. Zobacz, też mam budowę amortyzatorów, czy... No, tak, powiedzmy, tutaj wchodzi wkład amortyzatora w to. Też to umyłem, też zabezpieczyłem, to mam nadzieję, że to wystarczy, ewentualnie można tylko trochę dokręcić te kapturki, nie? Bo też mi zależało, żeby ten element też był pomalowany, dlatego to zostawiłem, nie? No dobra, a jesteś w stanie pokazać mi, jak cały ten proces się odbywa? Albo przynajmniej opowiedzieć o tym? Bo rozumiem, piaskujemy, Tak. mamy super czysty element i teraz tak, Po jest piaskowaniu jakiś podkład, nie dotykamy już go nie dotykamy, żeby za bardzo, tłusty nie był. przede Okej. wszystkim rękoma, tak, żeby go nie zawilgocić. Ręce czasami są spocone i A, czyli chodzi tutaj o wilgoć. chodzi o korozję, tak. Jest odmuchiwany ze ścierniwa. Może być także jeszcze dodatkowo umyty specjalną chemią. Po czym jest nakładana farba proszkowa. Pierwsza warstwa podkładu. A, czyli jest podkład jednak, Jest tak? podkład. Tak. Przy elementach, które są stosowane na zewnątrz, podkład jest wymagany. Okej, dobra. W stalowych elementach. Czyli jest podkład i dopiero później jest ta warstwa... Jest podkład, farba jest wygrzewana. W momencie, kiedy wyjdzie z pieca, wraca z powrotem do kabiny i jest kładziony kolor. Okej, I proces się powtarza. rozumiem. I kolor właśnie, bo tutaj słyszałem, że jest szeroki wybór kolorów. Paleta RAL. A, no to jednak... Także jest trochę tych kolorów, to nie jest bardzo dużo. Część klientów chce w NCS-ach, a w różnych innych paletach. Palet jest teraz bardzo dużo, RAL nie jest bardzo rozbudowany, ale ma wszystkie podstawowe kolory. Powiedz mi, czy jest jeden rodzaj tej farby proszkowej, czy są jakieś rodzaje, rozróżniamy je, nie wiem, ze względu na właściwości zabezpieczające i tak dalej, jak to wygląda? Są różne rodzaje.
Są to przede wszystkim farby proszkowe opierają się na żywicach poliestrowych i epoksydowych. Może być tylko epoksydowa, a to jest bardzo wskazane na podkłady. Między Czyli innymi. podkład będzie epoksydowy, tak? Tak, i jest to farba o dość sporej wytrzymałości, ale zupełnie nieodporna na promieniowanie UV, czyli na słońce. Dlatego nie może być stosowana w miejscach, które są nasłonecznione. Okay. No to dobrze, to teraz na te elementy podwozia. Ta farba będzie epoksydowa, czy nie? Tak naprawdę zastosujemy farbę epoksydową jako podkład. Jako podkład? Znaczy jest to specjalny podkład na żywicach epoksydowych, a następnie pójdzie farba poliestrowa jako wykończenie. Co prawda pod samochodem i tak słońce nie dociera, ale farba poliestrowa jest też odporna na promieniowanie ultrafioletowe. Zabezpieczeniem antykorozyjnym i chemicznym mamy epoksyd. To tak samo jak się maluje często mokrymi farbami, że podkłady są epoksydowe, a później się nakłada już kolor, farbę wykończeniową. No dobra, czyli tak naprawdę to jest dwukrotne wygrzewanie w piecu, bo najpierw ten podkład, tak, musi się wygrzać. Tak, a nakładamy później dopiero trzeba, później. tak, dokładnie. No dobra, super. Jaki mniej więcej termin realizacji tych gratów? Co tutaj widzisz? Zazwyczaj w granicach tygodnia. Zazwyczaj. Zazwyczaj. Teraz tak- Wszystko zależy od obciążenia w danym Okej, momencie. dobra. W firmie staramy się w granicach tygodnia, ale Aha. Różnie bywa. różnie bywa. Jakie mniej więcej koszty tych elementów? To jakoś, nie wiem, ważycie, czy od ilości sztuk? Jak to jest? W przypadku takich elementów liczony jest po prostu czas pracy nad tym. I czas, jaki zajmie piaskowanie, i czas, jaki zajmie malowanie. Każdy element jest inny. Powierzchnia jakby całkowita tego wcale nie jest duża, a no każdy trzeba powiesić, zdjąć, później zapakować, przygotować i Czyli żeby oszczędzić Wam czasu, a sobie pieniędzy, to warto się skupić na przygotowaniu tych elementów, nie? tak, Wtedy- ale nie wszystko da się zabezpieczyć, tak? Na przykład o gwintach lepiej nam powiedzieć. My ogólnie zwracamy uwagę na gwinty, ale na wszelki wypadek, ale nie ma sensu ich samemu zabezpieczać. Jak gwintów nie zabezpieczałem, bo i tak te wszystkie gwinty są później do poprawy, więc poprawię je już po malowaniu proszkowym, nie? No tak, ale jakby globalnie rzecz biorąc, my mamy specjalne kołeczki, które wkładamy A. po prostu w gwinty i zabezpieczamy. Czyli sobie i tak to zabezpieczyć. A- Śrubek nie trzeba wkręcać. Nie, czasami są wkręcane śrubki. No okej, jak są wkręcone, no to nie musimy się tym przejmować. Słuchaj, to jak szacujesz, ile będzie pracy, a tak naprawdę ile muszę przygotować gotóweczki, żeby te elementy odebrać od Ciebie? Już pomalowane oczywiście. Wydaje mi się, Nie że licz w za długo. okolicach 1000 złotych. No dobra. Może mniej. Naprawdę jest ciężko powiedzieć. Ciężko, Dobra, bo to ale wszystko wychodzi w z okolicach czasu. 1000 muszę się przygotować mniej więcej A- z tymi elementami. Już nie ma zacisków Patrząc- hamulcowych. Tak, już nie, parę patrzę. rzeczy- Trochę się przygotowałem, wiesz, pozabezpieczałem, nie? Dobra. Dobra, Około może 1000. mniej. No wchodzą trzy rzeczy w grę, prawda? Bo piaskowanie, podkład, kolor. 3 operacje z każdym z tych elementów, Trzy nie? operacje, tak. Ale naprawdę wychodzi z czasu. Czasami jest zaskoczenie po prostu. No dobra. Zazwyczaj staramy się zaskoczyć pozytywnie klientów. To czekam, czyli... czekam na to pozytywne zaskoczenie, że będzie mniej niż 1000 zł. I krócej niż tydzień. To było idealnie. Malowanie proszkowe, no to mam nadzieję, że ten obiecany tydzień i ten obiecany 1000 zł za te elementy, które zawiozłem, zostanie dotrzymany. Miałem taką nadzieję, bo okazało się, no, że troszeczkę się temat przedłużył, ale jeżeli chodzi o pieniądze, no to faktycznie nie było drożej, było nawet troszeczkę taniej, bo zapłaciłem za to wszystko 800 zł, więc uważam, że to cena jest naprawdę atrakcyjna. A to, że poczekałem 3 czy 4 dni dłużej, to nie stanowi większego problemu, bo aż tak bardzo mi się nie spieszyło i tak nie mam do czego tych elementów montować. Z efektu jestem zadowolony. Farba jest nałożona naprawdę ładnie, równo, nie są te elementy, ta farba nie jest pomarszczona, jest równo wylana na tych elementach. Widać, że była też przyzwoita warstwa tej farby podkładowej zastosowana na elementach zawieszenia. Te elementy gumowe, które zostawiłem w drążkach, wbrew pozorom wyglądają bardzo przyzwoicie. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy zaczną pracować w samochodzie, nie będzie tego problemu, że skruszają. Jest nadzieja, że one zostały uratowane i będzie można jeszcze je chwilę eksploatować. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto,
Zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.